No jesteśmy na jakimś wyrąbie, wypalenisku, bo tamtej grupy mnie już rozdzielili, bo oni byli na jednodniowej wycieczce, a ja idę na dwudniową, w nocy tu śpię, więc idę z przewodnikiem dalej gdzieś w busz. Dali mi teraz nowego przewodnika, który już tak nie umie opowiedzieć o tych wszystkich roślinach, słabiej mówi po angielsku. Przyszliśmy tą ścieżką przez burz. Tu mają wyrąbane i kasawę tu uprawiają i posadzili też drzewka z tymi orzechami kesiu. A ciekawe, kto nim to znosi na dół. No chyba mrówki. Tak stromo tu. Gościu mówi, że to jest warzywo koło wody, że to się je. Znowu tą rzekę przechodziłem. No jest taka śliska, że komedia. Się bałem, że się wywrócę i kamerę i telefon zaleję. Przyjechali chłopaki na motorach. I co zrywają? I zrywają to trawsko. To, które ja teraz właśnie jem. Powiem wam, że smak ma taki sobie, nic specjalnego. Ale to oni to jakoś przyrządzają i to smakuje. No ale jak ludzie tak przyjeżdżają i zrywają takie cosik i jedzą, no to później wyglądają tak jak on. 47 lat, 50 kg waży. Chodzi po górach, zdrowiusieńki, nic mu nie dolega. Żyje jak należy. I tak tu idzie przewodnik z wycieczką. Gorąco, teraz dzisiaj nie ma gorąco, ale oni zawsze czarne, długie spodnie, plecak malutki, butelka wody, maczeta, troszkę ryżu w czymś, rozpalą ognisko, ugotują i przesiedzi się dzień. A ja taki ciężki plecak taszczę i pół domu z sobą. To po żonie chyba mam. Ona zawsze wszystko wszędzie brała. No mój przewodnik chłopiec poszedł tam ciąć bambusa na kubek, no ale te bambusy to są, jak to powiedzieć, no cienkie, to takie cienki ten kubek będę miał. Dotarliśmy do naszego obozu. Tu dzisiaj śpimy. To jest nasz hotel. Tą gałązkę chłopiec urąbał, z tego będzie mi robił kubek na herbatę, na kawę. Nasz hotel. Czyż nie jest piękny, cudowny? You want a banana? Yeah. Thank you. Nasz hotel. Coś pięknego. No lepiej sobie go wyobrażać nie mogłem. Jest cudowny. Cudowny. Hotel w środku buszu. Na plantacji kasawy. Dopiero tam daleko następny domek. Cudo, urokliwy. Siedzimy tu dzisiaj, ognisko palimy, będzie super. A tu kasawa przygotowana do sadzenia na następny rok. Ile tu jest miejsc do zwiedzania? No tak pięknie to ani w hotelu Hilton nie ma. No ja jestem zachwycony, ognisko na środku będzie. Ja bym tutaj mógł na stałe mieszkać. No tak mi się podoba. No jest urokliwy. Jaki hotel? Takie miejsce. Tam głębi szumi rzeka. Jesteśmy sobie, kurde, w środku buszu. A tu wyrąbane, wycięte, posadzone na kasawę. I mój piękny hotel. I dopiero daleko, daleko tam widać następny domek. No nie, ja tu chyba na stałe zostaję. Tak mi się podoba. To coś dla mnie. Cisza, spokój. Ptaszki śpiewają. Piesek szczekał, poszedł z nami. I rzeka szumi. I popatrzcie się na tą zieleninę w koło. Ona da mi wszystko do jedzenia, co mi do szczęścia potrzebne. Europa!
Do widzenia. Australia też. Tu jest moje nowe miejsce. No popatrzcie na to i powiedzcie mi prawdę, czy nie idzie się w tym miejscu zakochać? I cały rok zielone. Nie ma śniegu, nie ma gonienia z łopatą. Nie ma podatków, nie ma mandatów, nie ma korków, lekarzy, szczepionek, ZUS-ów, urzędów skarbowych, policjantów, sędziów, komorników, urzędników i innych łapiduchów utrudniających życie. Pszczółki dzikie są na drzewach, gdzie miodzik się zbiera. Ha! Ale mi się tu podoba. Bajka! Bananki rosną u góry. I z drzwi przed dom wychodzicie i już jedzenie na drzewie rośnie. Jackfruity moje ulubione. Prawdę mówiąc są jeszcze jakieś malutkie, ale już kilka spadło. Zresztą oni i tak tu wszyscy ich nie przejedzą. No ale coś pięknego. I jeszcze jakiś kartofelek. Muszę się dowiedzieć, co to za kartofel to. Dobrze, że tatka nie ma, bo od razu by go zjadł. Misiek siedzi tu i pilnuje. Jakiejś pani coś tam uprawia. Ja myślę, że tu pusto, a tu uprawiają coś. Jakaś jedna kobitka jest. No to przejdziemy się tam, zobaczymy, co to za dama. Misiek leci za nami. No to nie ten sam, co był przed tym tam z nami. Inny. A ja się tam przejdę, zobaczę, co to tam się dzieje. Popatrzcie, się drugie cudo znalazłem. I same cuda się znajduje. To jest jakieś nasionko, to nie jest kamień. Tu następne. Ale to nie są kamienie, to są nasiona. Widzicie, że to jest tutaj z czegoś tam. Zapytam tego chłopaka. Mi się ciężko gada, ale się gada. Powie, co to jest. Tu my znaleźli kamienia, już myślałem, że bryłę złota. Te owoce na tym drzewie są niesamowite. Dowiemy się od tego chłopaka, co to jest, jeśli nie wie. A podejrzewam, że powinien. No to teraz to kręcę jeszcze raz z dalsza. Tam wypalili, żeby dalej uprawiać. Tu wypalili, czyszczą, żeby można było uprawiać dalej. Tu płynie sobie rzeczka, piękna, rybki są z niej. Tam jest w środku ten sad i w środku ten domek, który pokazywałem. Oczywiście internet tu nie działa. No to teraz mam pytanko, który jest tu taki odważny, żeby tu przyjechał, odchamić się troszeczkę od komputera, od tych wszystkich nowych wynalazków, wypocząć, oczy wyzdrowieją, jak się w komputer nie będzie lukać. Zdrówko się całkowicie poprawi, jak się popatrzy na te piękne zielone kolory i będzie się jadło to, co tu rośnie. A rosną cuda, naprawdę cuda. I jeszcze raz wam je pokażę. To są wszystko rośliny. To jest inna. To jest też inna. To nie są kamienie. Widzicie, że to ma tutaj twarde jak kamień. I zaraz się dowiemy, co to jest. No, chciałem nakręcić, że on jeszcze tu ognisko zapalił w tym domku. I gotował będzie świnie. Jakiś pork kupił. Kroi tu cesik. Mówię mu, że chce kawę zrobić. On mówi, że nie ma inaczej. Nie idzie go zrozumieć za bardzo, ale jest super. Będziemy mieć ryż z porkiem. Te badyle, co tam leżą, pytam się na co to. A on mówi, że to do zamiatania tutaj tej podłogi. No to jak budynek lepszy jak Filtonie, no to pozamiatać też trzeba mi. Super. Now Hotel Hilton have open restaurant dinner. Rice, meat mixed together and we have it in fire coffee. Now we eating, now it's dark. Not have light for this hotel. It's very nice. Hammock is for one person, for second person. And we now have dinner. Mamy tu takie pajączki jakieś. Nie to pajączki. On mówi, że to nie pająki. Jakieś inne zwierzątka i tego mamy tu bardzo, bardzo dużo. Także się mamy wesoło. Nie ma źle.
Ostatnio jak wszedłem tu do tego pomieszczenia, to ich na podłodze 12 naliczyłem. A my sobie tu będziemy spać na tych hamaczkach. Jedną małą latareczkę mamy, on żadnej latarki nie przyniósł. Super! Hotel Hilton. Dzień dobry, piękny ranek nawstał. Moje buty się suszą i skarpetki jak wpadłem do rzeki. I robimy sobie śniadanko. Ja sobie zaparzyłem herbatkę tu w moim garnuszku w naszym hotelu. Gościu poszedł chyba do rzeki myć garki albo się kąpać. Ja sobie zaparzyłem herbatkę. Tu my ugotowali w tym wielkim garze na ognisku. On tu zaczął myć talerze. O, jego maczeta pozdrowie. Jego maczeta pozdrowie. Zaczął myć talerze, a jemu nie robię. Miałem mu zrobić kawę czy herbatę, no bo nie wiem co on chce. Czy on chce kawę czy herbatę, to zaczekam aż on mi tu wróci i go zapytam co on chce, kawę czy herbatę, to mu zrobię. No i krówki się pasą. Malusieńka, młodziusieńka ze starą. Ten chłopak, z którym tu przyjechałem, jest moim przewodnikiem. Wziął je do wody, napoił je rano, uwiązał i idziemy dalej w trasę do następnych obiektów. Dzisiaj mamy do zwiedzenia jakieś 3 wodospady. Będzie pięknie. A tu zaczynałem na motora zjeżdżać farmerzy, uprawiać coś gdzieś tam. Idę go poszukać, by się stracił. A przy okazji w rzece sobie dziób umyję. Jest tu taki dużo skorupek i orzeszków. I on mówi, że te nasionka można jeść. To jest takiego drzewa wysokiego. I to jakieś orzeszki, ale on jeszcze skórkę z tego ściąga. Pewnie jest gorzka. No i że tego owoca można jeść. Także go wypróbujemy zaraz. Te nasionko, że to nasionko można jeść. No urobił się z tym troszeczkę. You try? Yeah, please open again. Yeah, yeah. Zjadłem te nasionko. No ale ma taki inny smak orzecha, naprawdę jest przepyszne. Te nasionko ma taki maślany smak. Nie potrafię też go dorównać do czegoś innego, ale taki naprawdę masełkowy. Maślany smak, pyszny orzeszek. Jeszcze takiego orzeszka nigdy nie jadłem. Naprawdę pyszny orzeszek. I tak mi to posmakowały te orzeszki, że teraz je zbieram, żeby sobie nazbierać do kieszeni, bo jest ich wszędzie tu pełno. Znaczy nie wszystkie są pełne, niektóre są puste skorupki. Ale biorę, bo naprawdę takiego dobrego orzecha jeszcze nigdy w życiu nie jadłem. Więc kilka se chcę pozbierać. No tu nasrał słonik i tu. I od razu w nim rosną grzyby. On mówi, że to są halucynogenne grzybki. Jak to w nawozie od razu rosną grzybki. Tutaj to bardzo ładnie widać. O. A to się mówi kupa i w kupie grzybek. I tu jesteśmy w środku tej dżungli. I widzimy jak drzewa powycinane. Wycinają wielkie, grube drzewa. I to co potrzebują, te foszty czy co, rżną mnie tutaj zwykłą piłą spalinową. A reszta później zostaje. Reszta tu zostaje, a jeszcze jest tego bardzo dużo fajnego, zdrowego drzewa. Ja mu mówię, że powinien sobie to wziąć do siebie, to drzewo jakoś zaholować. Wielkie, grube drzewo. Te pocięte, te foszty i zrobić ławki, bo tam gdzie my byli, to tak jakby więcej osób przyjechało czy coś, to tam nawet za bardzo nie ma na czym usiąść. Było tak naprawdę dziko, no ale siąść na czymś też pasuje. Ten mi pokazuje i mówi, że w tym tutaj drzewie też jest w środku tam miód. Takim czymś malusieńkim, też małe w porównaniu do mojego palca, widzicie. Jest to małe. A drzewo jest wielkie i takie naprawdę obrośnięte tymi lianami. Go down. Że wygląd tego drzewa jest super i następna wycieczka idzie przed nami.
A tu nad głową zrobiły nad nami, nad ścieżką, gdzie prawie idziemy. Takie duże gniazdo mrówki. To gniazdo waży, no nie wiem, 20 kg, jak nie więcej. Na gałęziach. Z gliny poulepiały i chodzą tam, żyją tam. Prawie na ścieżce. Tu mamy jakąś roślinkę. Nie wiemy co to jest. Znaczy on wie co to jest, ja nie wiem co to jest. I on mówi, że to się je. Je się to w taki sposób, że się te nasionka tylko zjada. Te nasionka z tego się wyciąga, te czarne. I te czarne się zjada. I smak to ma bardzo ciekawy. Niespotykany taki, to jeszcze nie spotkałem. I je się tylko te nasionka. Smak jakby jadł jakieś, to powiedzieć, trociny z piaskiem, ale o fajnym smaku. No ciekawe. I to już zostaje. Nie, później jest język z tego niebieski. Mi pokazuje, że język jest niebieski, a nie będę języka wystawiał. No i idziemy dalej. Ale ja tu chcę nakręcić głos. Jak to brzęczy, jakieś cykady to się nazywają. On mi mówi, że jest ich dwa rodzaje, duże i małe. Że tak brzęczy, jakby ktoś na cyrkulorce drzewo ciął. Takie odgłosy. I przyjechaliśmy do jakiegoś nowego wodospadu. No tak ciekawie płynie, bo ta rzeczka płynie w tą stronę. Teraz tutaj popatrzymy się z drugiej strony. Ta płynie w tą. Tutaj razem one się zderzają, a później tam pomalutku płyną. Jest ciekawe. Ten tu rozpala ognisko, czyli to będzie znowu piek. Ale fajnie to robił. Poszedł tu do drzewa. I on z tego drzewa wydrapał trochę żywicy. One tu się paliło. I tą żywicą to rozpalił. Ten mój przewodnik, to on tam coś gotuje. A wysłał mnie, żebym sobie poszedł zobaczyć następny wodospad tam. Tam 4 minuty drogi było przez ten burz, tą ścieżką. Jest naprawdę bardzo ładnie. Coś pięknego, no urokliwe miejsce. Urokliwe, wodospadzik piękny. Woda wali po tym drzewie, które mu spadło. Wydrążone w skałach. I też takie jakieś wielkie kawały drzewa. To kiedyś gdzieś woda przyniosła. Naprawdę wielki krok. I ładnie. Ładnie teraz. No i tu się można kąpać, tu się kąpią. A tam dalej są stoliki, ławki. No to tam będziemy coś jeść, on tam coś gotuje. No, przerwa, czas na kawę. Więc woda się gotuje na kawę. W naszej butelce, czy jak to się nazywa. Czy w garku. To jest woda na kawę. Dzisiaj tu nie ma też. A kawa będzie tu. Jeszcze innych częstuje też. Tak, jest. Mamy 3 kubki. Malutki. Także jak kto chce kawę, niech daje kubek. Dobra, poszedł pozrywać jakieś liście, bo będzie zalewał kawę. I będziemy widzieć, do czego mu daliście potrzebne. Chyba, żeby go nie parzyło, tak podejrzewam może. Stąd to odstawię teraz. On nie pozalewał moich telefonów. A, także myślał. To jest bardzo gorące. I teraz będzie chłopak zalewał tym nasze kawy. Wow, hot. Yeah. No i nie zalewamy nasze kawy. Lejemy wodę prosto z bambusa do naszej kawy. This water was enough for every 3 person. Okay. Yeah. Now okay. Now do next. No, yeah. More. Okay, this. Difficult, yeah? Hot. No. What? Yeah. One time. Okay.
Okay. Okay, and now do more for this and this. This water give more here. That. Please, More here? Yeah. My take time opening like For this one. Oh, It's okay. this one. Okay. And you? Okay. No, this is enough. I think. Yes, enough.